Ojejku, dzisiaj pogoda z perspektywy realizatora tych amatorskich nagrań jest fatalna, ale taki przypadek. Sami zobaczcie, co mi tutaj dealer samochodów używanych Autokomfort spod Szczecina z Morzyczyna udostępnił. Link do Autokomfort oraz do ogłoszenia z tym samochodem, bo jest on na sprzedaż, znajdziecie w opisie filmu. Esunia, ale już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to konfig w stylu Kennego G. O, ten wygląd to tylko pozory. A tak naprawdę jest to chyba wersja bardziej unikatowa niż Esquiva AMG. Nadwozie Long, napęd. Klasyczna hybryda i to w połączeniu z 4-cylindrowym dieselkiem. Ojejku, z perspektywy takich typowych Januszy narzekaczy, taki samochód w ogóle nie powinien powstać, nie powinien mieć racji bytu i w ogóle powinien się rozpaść. A tymczasem ten ponad 5-metrowy, ponad 2-tonowy, luksusowy, hybrydowy bombowiec ma najechane mniej więcej 427 000 kilometrów. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten wóz z bliska oraz zbadamy zużycie paliwa, bo jest to w tym przypadku chyba najciekawsze. Mercedes V222 Bolong S300 Bluetech Hybrid. Ale to jest kombo na kółkach. I w ogóle ten egzemplarz jak się bardzo fajnie trzyma. Woził on po prostu ludzi na lotniska bodajże. Takie delikatne użytkowanie na trasach. No średnie zużycie paliwa z 10 000 kilometrów wynosi tutaj jakoś 6,4 litra. W zasadzie ona właśnie nadaje się najlepiej do takiego chillowego, komfortowego cruzowania. Ja wiem, że dzisiaj ciężko będzie mi pokazać, w jakim dobrym stanie jest ten samochód. Nawet takie reflektory z przodu. O, już to wszystko nawet pozamarzało. Śnieżek. Auto w ogóle nie wygląda na 427 000 kilometrów. Szczerze mówiąc, ktoś musiał wybitnie tutaj o nie dbać. No, proszę bardzo. Taka grzeczna ESA. Jeśli chodzi o koła, są one mega ciekawe. Pierwszy raz w ogóle takie widzę. Wnęki są polakierowane na szaro. Tutaj jest polerka. I to są 17, rozmiar opon 245 na 55. Wiecie co, jako że to jest taka wersja, to podejrzewam, iż są to po prostu alufelgi aerodynamiczne. Kurde, coś tak jak w autach elektrycznych, ale jak tym samochodem się na takich bułochlebach płynie. Wiecie, oponka ma wyższy profil, ale jeśli samochód waży ponad 2000 kg, właściwie 2035, co i tak nie jest dużo jak na segment F w Longu, w dodatku hybrydę, pneumatyczne zawieszenie, też cięższe auto to inaczej wybiera wertepy, ten samochód tu powinien lecieć po prostu Titanic w tle, jakby był tutaj pakiet AMG. No, to może skusiłbym się na Piratów z Karaibów, ale pakietu AMG nie ma. Grzeczny konfig. Nie no, wybaczcie, jak będą to jakieś wymazy, bo ciągle mi śnieg wpada na obiektyw, muszę wycierać. W jednym artykule czytałem, że podobno wersja S300 Bluetech Hybrid, bądź też, to zależy od rocznika, ale to jest ten sam samochód, bądź też S300H po prostu, występowała tylko w nadwoziu Long. No nie wiem, czy ten artykuł był jakiś wiarygodny, bo zajrzałem w ADAC, w parametry, no i niby były też jakieś wersje krótkie tego samochodu. W ogóle nie, też spojrzałem na Otomoto, to jest wystawiony ten egzemplarz, jest to w ogóle jeden z tańszych V220 w Polsce. Chyba jeszcze ktoś ma na sprzedaż S300 właśnie taką hybrydkę. Na Mobile DE jest wystawiony jeden egzemplarz. Naprawdę to jest unikat, a jeszcze z tym przebiegiem, no mówię, ostre combo. Zobacz, jaka to jest landara olbrzymia. Konfiguracja klasyczna, ale mimo wszystko znajdziemy tutaj sporo chromów. Bagażniczek. No, proszę bardzo. Tak to wygląda. Regularne kształty, wszystko jest ok. Byśmy się nie kapnęli, że to jest hybryda jakaś. Pod spodem też jest tutaj jeszcze jedna taka przegroda. Taki mały podbagażnik. Dobra, chowamy się do środka, mój sprzęt tutaj normalnie zamoknie. Jeśli chodzi o dźwięk zamykania drzwi, proszę bardzo, pięknie, ale nie musimy tego robić, bo o, jest dociąganie. I proszę, boczek drzwiowy. Mieliśmy poliftową 222 na kanale. Wtedy mówiłem, że to była W222, ale jeden z widzów mnie sprostował w komentarzach na Instagramie. Pozdrawiam. To jest V222 i przedliftowa. No i co? Skóra.
Tutaj wnęka też jest miękka, od wewnętrznej strony jest tkaninka. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Oświetlenie ambiente w kilku kolorach. Strasznie długie tutaj są drzwi, w ogóle tu takie grubaśne. To jakie tutaj kurczę ładne detale. W ogóle jaki stan tego samochodu. Zobaczcie na tą tylną kanapę. Patrzcie. No naprawdę pięknie się ten samochód prezentuje. Zaskakująco pięknie. Dużo miejsca z tyłu. Co, będę tutaj wsiadał? Siedzi się tutaj wygodnie, okej, mieszczę się sam za sobą na luzaczku. Nie będziemy po prostu brudzić tego samochodu, bo dzisiaj naprawdę jest syf u góry. Lustereczka. No lustereczko to mogę wam pokazać w sumie. O, proszę, z dwóch stron. Taki kurczę krążownik do pokonywania tras. No, elegancko. I drzwi tak samo jak z tyłu. Mięciutki schowek. Audio tutaj jest podstawowe, ale myślę, że wystarczające. Jeśli nie jest jakimś nie wiadomo jakim audiofilem, to luzik. Za to są grzane, wentylowane fotele, oczywiście elektrycznie regulowane z masażami. Wóz stworzony na trasy. Są te przyciski. Ładnie, to fajny samochód. S-klasy są bardzo fajnymi samochodami. No ludzie. I cyk, fotel kierowcy. Proszę Państwa, fotel kierowcy 427 000 klocku. Fotele w S-klasach są naprawdę mega, są takie szerokie, długie, olbrzymie. Nawet zobaczcie, jak to sobie przyciskam, to całe to siedzisko się rusza. To nie jest, że tam z przodu coś wyjeżdża, tylko po prostu całe ono się przemieszcza. Skórę o skórę tylko słychać, jak dotyka. Ale pierdziele, wsiadam do środka. Może odpalimy? Okej, auto odpalone. Możemy to poznać po tej ikonce Ready na ekranie LCD. Auto jest gotowe. Tak jak w Toyotach. Hybryda Toyoty czy mercedesowska to podobnie działa. Klasyczna. No właśnie, wolę tutaj wspomnieć, że jest to klasyczna hybryda, której nie da się doładować z gniazdka. Nie jest to typu plug-in. Taki ultra luksusowy Prius od Mercedesa z dieslem pod maską z segmentu F. Nie mówmy tak o S-klasie, chociaż Prius na przykład też jest bardzo wdzięcznym samochodem, bardzo dobra hybryda, miałem Priusa trójkę, no ale nie był on w środku taki jak Mercedes klasy S, no moi drodzy. Patrzcie, deska rozdzielcza, cała w skórze, skóry, wszędzie tutaj prawie skóry są, tutaj również dekor, no to takie ciemne drewno, wszędzie tutaj możecie zauważyć niebieskie podświetlenie ambiente, kierownica, taka ciekawa, dwuramienna, z napisikiem takim Mercedes-Benz naokoło, taka ozdoba, tutaj takie, czy to jest aluminium, czy może jakieś takie coś aluminium podobne, manetki, to samo, naprawdę bardzo ładnie, proszę bardzo, jest to taki tablet tutaj z dwoma ekranami, osadzony pod daszkiem, tak klasycznie osadzony, no i co, proszę bardzo, średnie zużycie paliwa z 10 000 kilometrów. Proszę bardzo, przebieg akurat dziś tej maszynie pyknie 427 000 kilometrów. Nie no, jest to taki bombowiec, ja bym tutaj normalnie Titanica, non-stop, cały odcinek by Titanic w tle leciał, ale byłby taki powiedzmy irytujący troszeczkę na dłuższą metę. Proszę, bateria, tutaj jest wskaźnik poziomu naładowania baterii. Przejedziemy na niej powiedzmy do kilku kilometrów, jakby było ciepło i byśmy jechali spokojnie. Najbardziej ona nam się zużywa jak ruszamy, ale o jeździe hybrydą później wam opowiem. Tutaj poziom paliwa 20%, spokojnie. Nie jest to jeszcze tak mało, żeby pompa tu się zacierała, bo zaraz też niektórzy wystraszeni będą mi komentować. Proszę, tutaj sobie jeździ Petrolhead. No, na 150 km zasięgu na luzaku. Ale to jest Morzyczyna, do Szczecina dojechałem i jeszcze auto stało odpalone. No i co tutaj jeszcze mamy? Może domek wciśnijmy. O, nawigacja. Aha, tutaj coś takiego, ok. Idziemy dalej. Radio, no to wiadomo, nośniki, telefon. Grafika systemów. Aha, to w ten sposób, proszę bardzo, poziom koncentracji. Jest tutaj oczywiście Distronic również, tempomat aktywny. Wiecie, jest to ekran LCD, ale ogólnie zaprojektowane są te grafiki w stylu takim bardzo klasycznym. Nie męczy się tutaj w ogóle oko, gdy na to patrzy. Tutaj jest to samo, elegancki system multimedialny. Wiadomo, ma już swoje lata, auto 2015 rok, ale to wszystko jest podłączenie do internetu, jakieś takie dziwne funkcje tutaj są.
No, jakieś aplikacje, radio internetowe i tak dalej. W ogóle tutaj się steruje całym systemem multimedialnym. Przyciski fizyczne, a tutaj szybciutko, to cofnięcie. Sport, Eco, to jest jakby tryb jazdy. Sport, komfort, zawieszenie, no i tutaj podnoszenie zawieszenia, pneumatyka, hashtag. Tutaj gwiazdka to ulubioną swoją funkcję, jaką możemy zapamiętać. No i dobra, może polecimy po kolei po tych przyciskach. No to tak. Tutaj, co tutaj będzie? Przepływ energii, tutaj też się często nam pokazuje. Podparcie kręgosłupa. O, boczki też są takie, wiecie, dynamiczne, że jak się skręca, no to nam się tutaj, dociągają. No proszę, masaże, nawi. Tutaj nie będziemy grzebać, nuda. Radio, media, telefon, no i ustawienia samochodu, takie ogólne. Ustawienia pojazdu, foteli, przepływ energii, zużytko, instrukcja, czas, ustawienia pojazdu, dajmy na to. To wszystko ładnie tu wygląda strasznie. Jeszcze w tym ambiente. Składanie, no jakie pierdoły, po prostu takie pierdoły. Można pod siebie dokładnie spersonalizować samochód. Ambiente, kolory. Tyle mam tutaj kolorów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, dajmy czerwone, dzisiaj jest zimno, no to niech tutaj będzie nam troszeczkę cieplej. Zauważcie, że wóz jeszcze mi się nie odpalił w ogóle, a już tutaj ostro, ciepłe powietrze fajnie leci. Aha, jeszcze tutaj jest panel przecież fizycznych przycisków właśnie od klimatyzacji. Menu. No i tutaj jeszcze coś takiego. Jeśli chodzi o spasowanie tego wszystkiego, to może czasami coś tu nam się odezwie, ale dopiero przy pierwszym dotknięciu, później już nie. Wszystko jest ok. Na fotelu lekko się Nie, jest wszystko ok. To pierwsze dotknięcie boczka to było. Nic, możemy szarpać sobie za to. 430 prawie tysięcy kilometrów. Przyciski też tutaj działają tak specyficznie, tak strasznie delikatnie. No panie, Mercedes klasy S. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj czytnik płyt, tu na kartę jak widzę. Ok. I tutaj, tutaj jeszcze jest taka przygródka, taki schoweczek dodatkowy. Nie, sorry, tędy się zamyka. Podłokietnik, charakterystycznie jak na Mercedesy, można otwierać na dwa sposoby. Znaczy z jednej i z drugiej strony po prostu. Jest on dość duży, fajnie tutaj wykończony w środku dywaniki same. Dodatkowo w środku są dwa porty USB. I co jeszcze? Maszyna srebrna z zewnątrz, czarna w środku. Nawet czarna jest tutaj podsufitka, mimo iż tutaj nie mamy pakietu AMG żadnego. No proszę, pięknie to wszystko wygląda. No te wnętrze S-klasy naprawdę kozak. Tutaj jeszcze jakie takie rolki, proszę, wysuwane. Zegareczek, gdyby to było AMG, to pewnie byłoby tutaj IWC. I schowek miękko opada, proszę. Książeczka, wszystko jest. Ja pierniczę. Ok, gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. Ale tak szybciuteńko, bo kurcze pieczone. No, tutaj trzymanie w pasie ruchu, lane assist, jakieś takie. Gwiazda na masce. Czterocylindrowy dieselek o pojemności 2,2, właściwie 2,1 litra, 2143 cm3. Taki 220 blutek po prostu, jakie spotkamy w E-klasie. Generuje on 204 konie mechaniczne. Dodatkowo mamy tutaj 27-konny silnik elektryczny. Jeśli chodzi o konie mechaniczne, no to 231 kucy, moment obrotowy, szalenie duży jak na taką moc, bo 750 Nm. Wiadomo, jeśli bateria jest tutaj rozładowana, no to będziemy korzystać tylko z newtów i koni silnika spalinowego, diesla. Na silniku elektrycznym gdzieś rozpędzimy się tak, ja wiem, do 70 km na godzinę, 65, jadąc tak jednostajnie. Oczywiście wyłącza nam się tutaj też silnik spalinowy non-stop, nawet przy 120 km na godzinę, gdy odpuszczamy, gdy jest lekko z górki, jedziemy 90, też nam się silnik wyłączy. Non-stop auto się ładuje albo od silnika, albo od hamowania. Jako że to jest hybryda, no to też klocki i tarcze hamulcowe nie zużywają nam się tutaj nadmiernie, ale mega ciekawe, że właśnie to jest hybryda z dieslem, z turbodieslem pod maską. Ma normalnie tutaj DPF. Proszę bardzo, to jest też ciekawe, to jest takie combo. O, cyk. Jest też AdBlue i ten samochód normalnie śmiga, wszystko z nim jest ok.
przy takim przebiegu. Jestem pewien, że niektórzy teraz będą pisać, że przecież jest skręcony już 8 silnik, przecież tutaj jest wrzucony, bo to przecież niemożliwe jest. Usmażcie sobie kiełbasę albo odgrzejcie bigosik, a się ładuje do środka. Właśnie, jeszcze osiągi 7,6 sekundy do setki wpisane ma ten samochód, prędkość maksymalna 240 km na godzinę. Ładuje się do środka, bo znaczy jest zimno i cisnę na most brdowski. No w tym czasie, jak tutaj sobie wszystko poustawiam, zobaczcie, jakie zużycie paliwa wyszło mi tutaj poza miastem. Auto ma gdzieś wpisane średnio 4,4 litra według deklaracji. Pomiar zużycia paliwa poza miastem wykonamy sobie na odcinku od Szczecina do Goleniowa. To 90 km na godzinę. Zwróćcie uwagę, tutaj maszyna nawet w trybie elektrycznym chwilowo potrafi jechać przy takiej prędkości, ale tak na chwilkę tylko. Kasujemy zużycie paliwa. No i ciśniemy, zobaczymy, co to będzie. Zużycie paliwa już się nie zmienia, także przy 90 możemy zakończyć. Pomiar z 15 km wyszło 4,6 litra na 100 km. Zawrotka 120 km na godzinę, kasujemy zużycie paliwa i lecimy. I ponownie po 15 km, bez żadnego zwalniania oczywiście, 120 km na godzinę, 6,7 litra. I jak? Myślę, że jak na segment F bardzo spoko. Relacja między komfortem a niskim zużyciem paliwa jest tutaj świetna. Baterii mamy 63%. Pomyślałem, że cały będzie tutaj ten wyświetlacz, ta część wyświetlacza pokazana, żebyście widzieli jak tutaj się odzyskuje prąd. Tutaj jest wskaźnik jazdy na prądzie. Będę starał się tak jechać do połowy. Później powiem wam dlaczego. Średnie zużycie paliwa, komputer pokładowy, obrotomierz. Myślę, że wszystko jest jasne. Klimatyzacja jest wyłączona. Dzisiaj nam ona nie jest potrzebna, ale nie wiem, czy by się włączyła właściwie, bo jest minus kilka stopni. Kasujemy w każdym razie zużycie paliwa i możemy jechać po śniegu, cichuteńko, jak elektrykiem. No ale tutaj sobie trochę pyknę, bo o to w zasadzie chodzi w hybrydzie, żeby w miarę dynamicznie ruszać, a później sobie odpuścić i po prostu toczyć się na silniku elektrycznym, bądź też lekko podtrzymywać go przy jakiejś prędkości. No cholera, nie wiem jak to jest widok z tej kamerki wyjdzie, mam nadzieję, że ok. Troszeczkę kiepsko się tutaj trzyma. Taśma coś kiepsko mi się tutaj lepi dziś. No i proszę, i co? Trochę tutaj się dzieje na tym wyświetlaczu, nie? Teraz jest charging. Samochód jest wyłączony. To się zatrzymamy. Ktoś na pasach. Teraz tutaj zawsze pisze, czy jest charge na przykład, drive and charge. Teraz jest e-drive. Ruszamy sobie na silniku elektrycznym. W korkach najlepiej sobie korzystać też z silnika elektrycznego. Warto sobie tak mniej więcej patrzeć na ten poziom energii, ile tutaj jest. Ale taką klasyczną hybrydą najlepiej po prostu jest w miarę dynamicznie ruszać. No dzisiaj nie mogę aż tak dynamicznie ruszać, bo jest beznadziejna pogoda. No też duże opory na kołach są, bo przecież śnieg pada. Normalnie jest śnieżyca. Ale raczej dynamicznie ruszać i potem dopiero podtrzymywać tylko prędkość, jak jedziemy na elektrycznym, a nie spalinowym. No teraz non stop tutaj wyłączone. Też hybryda troszeczkę mniejszy dystans przejedzie na silniku elektrycznym, jak jest chłodno, jak jest zimno, niż na przykład latem. Ale mimo wszystko powinno być tutaj zużycie paliwa rozsądne. Jak na razie 20 km na godzinę, ale dopiero zaczęliśmy. 5,8 litra. Jeśli chodzi o dźwięk silnika, bo na pewno to was interesuje, no to słuchajcie. No wręcz tutaj wycieraczki zagłuszają i to Subaru Impreza zagłusza nas troszeczkę niż nasza jednostka, która jest umieszczona pod maską. Nie wspomniałem wam, że tutaj jest 7-stopniowa skrzynia biegów 7 G-Tronic Plus. Napęd mamy na tył.
Ale tam pan Toyociarz strasznie jakoś wystraszony jechał, no ale wiecie, Subaru sobie słyszałem tylko co chwilę robił, a Toyociarz z tyłu nadrabiał i hamował, bo wiatr na przykład, bo wiatr. O, jedzie też S-klasa, tylko krótka. No jak na razie 7,5 litra, ale spokojniutko. Gasu sobie ciachniemy. No i widzicie, teraz jedziemy na wyłączonym silniku, teraz nam się trochę podładuje bateria. Nawet jak zwalniamy, hamujemy, o, to jest charge, ładowanie i spoko, każdy zadowolony. Dojeżdżamy do placu Kościuszki. Też tutaj jak wciśniemy mocniej gaz, to wyświetla się nam wszystko na czerwono i napis Boost. No i wtedy silnik spalinowy i elektryczny razem nas tutaj napędzają. Kilowatogodziny. Gdzie chociaż kilowatogodziny też pewnie trochę, bo to jest bateria, no to się zbierają te kilowatogodzinki. Ale nie wiem jaka tu jest pojemność baterii. A mała jest bateria, no bo hybryda. No plus ropa 6,9 litra póki co. Myślę, że uda nam się troszeczkę zbić to zużycie paliwa jeszcze. Ale widzicie, no dzisiaj warunki po prostu są fatalne. Naprawdę fatalne. Jednak fatalny nie jest środek tego samochodu. Jest piękny, po prostu piękny. Bardzo mi się 222 podoba. Widziałem ostatnio, jak prezentowałem właśnie wam 222 poliftową. To też pisaliście same pozytywne rzeczy praktycznie o tym wnętrzu. Jest tutaj pięknie. W ogóle auto jest strasznie obszerne, cichutkie, fajnie odizolowane jest wszystko. To co się dzieje na zewnątrz. No tak śmiesznie się tutaj patrzy na wszystkich. Znaczy śmiesznie. Przykro się na innych patrzy, jak tak idą w tą śnieżycę. A my tutaj sobie esą lecimy. Ale wiecie, ja jestem jak coś w pracy, to nie tak, że ja tutaj jakoś tam się... Nie no, polatałby człowiek na co dzień taką S-klasą normalnie. Sama przyjemność. W ogóle nie kusi, żeby tutaj nią deptać. Zawieszenie też jest miękkie. Bardzo fajnie wybiera nierówności. Jest taki pudding po prostu. No co tutaj dużo mówić, jest pudding. Ale nam się trafił tutaj wolny autobus, który trochę tak odbija się od krawężników. Jest to mega ciekawe. Jak na razie średnie zużycie paliwa 6,7 litra, średnia prędkość 22 km na godzinę. Robi się ciągle zimniej, bo było minus 1,5 stopnia, już jest minus 2,5. Śnieg nie odpuszcza, odkłada się na jezdni. O, e-drive, a my tutaj sobie ciśniemy w trybie elektrycznym. Nie, tutaj możemy tak lekko pyknąć sobie, ale dupka nam się też ślizga. To są też straty tutaj, jeśli chodzi o testy eco-drivingowe. Więc takie 42% jest baterii i tak niżej ma ona opór, żeby zejść. Wiecie, jak jedziemy tutaj, no kiedyś trzeba ją podładować, także podładujemy ją z hamowania, czy też silnikiem spalinowym. Warto też tutaj czasami sobie jechać po prostu z całą prędkością 50 km na godzinę, tak delikatnie trzymając. Dobra, zahamujemy już. Niech będzie. Ale nie było to eco-drivingowe. Warto też sobie te 50 km na godzinę tak jechać łagodnie, bo wtedy zużycie paliwa chwilowe jest tutaj 5 litrów, a podładuje nam się jeszcze też bateria. No także reasumując, wyjdzie spoko, na plus wyjdziemy. No i co? Ja tutaj cisnę. Dobra, zielone. Patrzcie, pyknięcie i odpuszczam. Wszystko odpuszczam, już auto sobie wyłącza silnik, odzyskuje prąd.
I okej, to mamy chyba najwyższy wynik na naszej trasie pomiarowej. 7,7 litra. Mi się wydaje, że 7,8 już nie będzie. Jeszcze tutaj taka uwaga co do skrzyni biegów. 7-stopniowa, tak jak wspomniałem wcześniej. Ale mogłoby się wydawać, że teraz na przykład żeglujemy, a mi się wydaje, że nie ma tutaj trybu żeglowania, że nam się luz nagle wrzuca. Po prostu zawsze są pozapinane biegi i mało tego, jeśli nie pracuje nam silnik spalinowy, a tylko elektryczny, no to ten cały power z silnika elektrycznego nie idzie od razu na koła, tylko najpierw przez skrzynię biegów i później do napędu. Także nawet teraz, jak jadę z wyłączonym silnikiem spalinowym, to czuję, jak mi tutaj auto redukuje biegi. Jest to bardzo ciekawe. Skrzynia chodzi jakby na wyłączonym... Skrzynia automatyczna chodzi na wyłączonym silniku spalinowym. No jakoś to działa. Ja wiem, że niektórym to się może nie zmieścić w głowie, ale jakoś to działa. Ok, przejechaliśmy przez most Brdowski. Ale tutaj powiem wam, jak depniemy troszkę, to od razu nas chce stawiać. No wiecie, cięższy trochę samochód. Musimy uważać, także ostrożna jazda. Ale dzisiaj warunki niezbyt eko-drivingowe. No zobaczymy, jak ocenić. O, aż nas tutaj rzuciło. Taki półdrifcik lekki. No i dobra, gasimy i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. Średnia prędkość 21 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa 7 litrów na 100 km równo. Eco-driving limuzyną z segmentu F przedłużaną, ale jak widzicie, ona to lubi i się w tym bardzo dobrze odnajduje. Ej, no takie zużycie paliwa w takim kolosie, no na stacji benzynowej chyba bólu nie będzie. Szczerze to w ogóle nie czuć tutaj przebiegu tego samochodu. Jak teraz mam komputer pokładowy włączony i tutaj nie widzę przebiegu, no i tutaj przełącza mi 420, prawie 7000 km w tym aucie. Niesamowite. I okej, mam nadzieję, że ten samochód, jak i test eco-drivingowy wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie trzymajcie się.